Napis Polin Muzeum Historii Żydów Polskich. Biały napis z tytułem filmu Kryjówka. Poniżej tekst pamięci Piotra Kopcia. Seria ujęć kręconych smartfonem. Drzewa, łąka i las w tle. Ścięte pnie drzew i stodoła. Traktor jadący przez wieś. Łąka i droga samochodowa w tle. Kon. Nastoletni chłopak filmuje smartfonem. Zbliżenie na stary dom na ekranie smartfona. Ujęcie na latające po niebie stado gołębi. Kon dzwoni telefonem. Na ekranie pojawia się twarz dziewczyny. No hej, jak tam? Siemka. Przeżyłeś? No było ciężko, ale dałem radę. Ale poczekaj, bo chcę ci coś pokazać właśnie. Czekaj, patrz to. No, wiocha. I co? Ale nie taka pierwsza, lepsza wiocha. Znalazłem znowu dobrą historię. Wszystko ci opowiem, dobra? Ujęcie na stary, drewniany dom we wsi. To jest mój przyjaciel Konrad, czyli Kon. Wschodząca gwiazda rapu. Tak lubi o sobie myśleć, choć głośno tego nie powie. Ja robię mu klipy. Śpiewam też czasem trochę. Kilka miesięcy temu podczas remontu w kamienicy, w której mieszka Kon, znaleziono przedwojenne zdjęcie żydowskiej rodziny. Mega go to ruszyło. Koniecznie chciał się czegoś o tych ludziach dowiedzieć. Zaczął odkrywać żydowską historię Końskich, no i w końcu rapować o zagładzie. Spotkała na swej drodze niechęć, wrogość i szczucie, ale także życzliwość, poświęcenie i współczucie. No i jeszcze obojętność, co to właściwie znaczy i czy strachem można wszystko tak łatwo wytłumaczyć. Dla mnie na początku był to dziwny pomysł i miałam do tego dystans. Postanowiłam wtedy, że zrobię dokument o Konia. Potem sama się wkręciłam w te tematy. No i projekt się nieźle rozhulał. Maja, nastoletnia dziewczyna, leży na ławeczce w skateparku i ogląda na smartfonie zdjęcie starej wiejskiej chaty. Szerokie ujęcie na skatepark i młodzież. Ale weź mi powiedz od początku, jak to było, bo się pogubiłam. Twój dziadek podczas wojny kogoś ukrywał? Nie mój dziadek. Opowiem ci jeszcze raz. Siedziałem sobie na tym weselu, grało disco polo, ogólnie była masakra. Obok mnie siedziała babcia mojej kuzynki, a zarazem siostra mojego pradziadka. No i wiesz, klasycznie, Konradku, ale wyrosłeś, jaki podobny do mamusi. No i pyta mnie, jaki zawód chcę mieć i co mnie interesuje. No to ja mówię, że muza i historia Żydów. I ona na to odpowiada, że u nich we wsi podczas wojny podobno ukrywano Żydów. No to ja od razu googluję Żydzi, szczytniki, bo tak się ta wieś nazywa. No i szok. Z marszu znalazłem fragmenty rozmowy z gościem, którego rodzina ukrywała 3 Żydówki podczas wojny w tej samej wsi, gdzie mój pradziadek mieszkał. Okej, no. No. I następnego dnia wybłagałem moją starą, żeby mnie zabrała do tych szczytników. No. I też napisałem do portalu, gdzie była opisana ta historia, żeby mi dali link do nagrania i dali mi go. Mega. Mega, no. Zbliżenie na laptopa. Fragment wywiadu ze starszym mężczyzną. Maja słucha wywiadu. Poszedł do stodoły, a tu są 3 kobiety. 2 kobiety w średnim wieku i dziewczyna. I tata mówi, żeby poszły, nie? A one się rozpłakały, że jak pójdą, to jej Niemcy zaszczelą. I pozwolił im zostać. I u nas były chyba ze 2 albo 3 tygodnie i to się uspokoiło wszystko i niektórzy Żydzi wracali do Proszowic z powrotem, którzy uciekli i one też poszły, ale jak Niemcy tą drugą czystkę robili, to im się też udało uciec i wróciły do nas. I już u nas zostały. Maja robi notatki z wywiadu w zeszycie. Kon stoi przed starym domem na wsi. Miał 14 lat, do szkoły już od jakiegoś czasu nie chodził, była wojna, kopał rowy dla Niemców codziennie. Miał na imię Piotrek, budowy raczej drobnej. Dzień był jak co dzień, nic wyjątkowego, pogoda taka sobie. Ojciec Piotrka wyszedł z domu tylko na chwilę i gdy wrócił, nie był sam. Dom jest mały, 1 izba, a w tej izbie 8 osób. By 3 jeszcze się zmieściły, też się znajdzie jakiś sposób. Ojciec im szykuje strych, Zimno, wieje. w deskach szpary, Koc zostały, jeszcze słoma. Wytrzymały? wytrzymały. Dni mijają w ukryciu, tydzień i miesiąc i rok i 2. Tylko noc, oddechu chwila, tylko noc, oddechu ta. Tylko noc, spacer w sadzie i cicho sza.
Tylko noc, spacer w sadzie i cicho szal. Tylko noc, oddechu chwila. Tylko noc, oddechu ta. Tylko noc, spacer w sadzie i cicho szal. Kon i Maja zaglądają do wnętrza starego, opuszczonego domu we wsi. Zbliżenie na okna domu. Maja filmuje smartfonem okna. Kon i Maja filmują stary, opuszczony dom. Kurde. To ukrywanie to musiała być jakaś mega logistyka. No wiesz, takie najprostsze rzeczy. Przecież one musiały się na tym strychu chociażby jakoś załatwić, no. I też trzeba było jakoś zorganizować. No, dokładnie. Dużo takich, wiesz, zwykłych rzeczy. Zorganizować mycie, jedzenie, ubranie. Oni to wszystko musieli ogarniać i też udawać, że żyją jak zawsze, że nikogo więcej poza nimi nie ma. A ta jedna z tych kobiet ukrywanych zachorowała i zmarła w tej kryjówce. Nie mieli jak jej pomóc. W tajemnicy pochowali ją na własnym polu. Do dziś tam leży. Straszne. No. To musiało być kosmicznie trudno trzymać kogoś w domu, żeby nikt dookoła się nie zorientował. No tak. Wiesz, w tej rodzinie było akurat łatwiej, bo oni praktycznie nic nie kupowali. Wiesz, żyli z tego, co sami wyhodowali. Swoje zboże, warzywa, owoce. No i prawda, byli biedni, ale nie musieli się tłumaczyć w sklepie, dlaczego nagle więcej kupują niż zwykle. No tak. No i też żyli na uboczu. To też pewnie pomagało. Ale i tak jeden sąsiad przyuważył chyba te kobiety, jak chodziły nocą po sadzie, ale nie wydał. I jeszcze jeden facet wiedział o tym. On był, zdaje się, w partyzantce i powiedział ojcu pana Piotra, że szedł te Żydówki zastrzelić, ale odpuścił. Ale dlaczego gościu z partyzantki chciał je zabić? Nie wiem. W sumie to dziwne trochę. No a twoja rodzina? A- Oni wiedzieli, że tam u Kopciów ktoś się ukrywa? Ten twój pradziadek, jak on w ogóle miał na imię? Janek. Nie wiem, ta jego siostra to już się urodziła po wojnie i ona tylko słyszała historię o ukrywanych Żydówkach w tej wiosce. Ale tak to zero konkretów. No, już nikt nie żyje z tamtego pokolenia. Kon i Maja siedzą na przystanku autobusowym. Taki bicik mi wyszedł ogólnie i pomyślałem, żeby w obrazku był i ten facet i ja. No. Dobra, czekaj, puszczę ci. I nie wiem, jak ty byś to widziała, ale ogólnie wyciąłbym parę fragmentów wypowiedzi i wpuścił w muzę. Tak jak teraz to brzmi właśnie na przykład. Już u nas zostały. Co myślisz? No, spoko. Kon opiera się o drzewo na polu we wsi. Mama moja bała się bardzo, że ktoś doniesie i nas wyszczelają wszyscy. Codzienność ukrywania, I nas wyszczelają wszyscy. codzienność tajemnicy. Tajemnica codzienności i codzienność niepewności. I mama powiedziała im, tym kobietom, żeby sobie poszukały innego miejsca. I jak wróciły do nas z powrotem, tata się pyta: no i co, znalazłyście jakieś drugie miejsce? Tak. Gdzie? A tata mówi: nie, tam nie chodźcie. Nie chodźcie tam, bo on by was zabił. Szczelnie zamknij przed lękiem drzwi do swojej świadomości, żeby jakoś wytrzymać realia codzienności. Przez okno stale wyglądaj, czy nikt nie nadchodzi. Szybko umyj te miski, w których kaszę się nosi. Szybko schowaj drabinę na strych prowadzącą. Szybko wynieś z izby to wiadro cuchnące, kiedy pies zaszczeka. Serce w tobie zamiera, ktoś nadchodzi, może odkryć nielegalne te istnienia. Rzadko rozmawiamy, rzadko. Też baliśmy się, żeby ktoś, koledzy, czy żeby się nie dowiedzieli. Kon i Maja idą po polu we wsi. Ej, choć na strychu jest chora, nie zobaczy już lekarza. Nawet leki strach kupić, bezradność poraża. Bo jak można leczyć kogoś, kogo przecież wcale nie ma? Jak podejrzeń nie wzbudzić, to już nie jest dylemat. Potem trzeba pochować kogoś, kogo nie było i wykopać mogiłę, co nie będzie mogiłą. Życia ślady zacierać i zacierać śmierci ślady. To codzienność ukrywania, nie ma tak, że nie dasz rady. Kon i Maja wychodzą z kadru. Trudno.
to się mówi trudno. Ratując komuś życie, no to niestety trzeba brać odpowiedzialność za to. Życie ludzkie to jest najważniejszą rzeczą. Najważniejszą rzeczą. Trzeba ratować. Wyciemnienie. Napisy końcowe. Wystąpili Róża Czarnecka-Wiącek i Igor Toporowski. Realizacja. Kolektyw Pomiędzy w składzie Maciej Eichelberger, Marta Eichelberger-Jankowska, Łukasz Kamil Kamiński, Małgorzata Kozera. Scenariusz i reżyseria Małgorzata Kozera. Produkcja Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Logotypy Iceland, Liechtenstein, Norway Grants, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polin Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe.